Więc 3, 2, 1. Akcja! Dobra. Co takiego powiem? Witam was w 54. odcinku 3 sezonu Psychicznego, gdzie buduję miasto. I jeśli chodzi o co takiego myślę, to chyba będzie też dalsza rozbudowa tej okolicy. No. I to wszystko praktycznie robię tak mniej więcej tak po tygodniu. Dobrze, więc co takiego chciałbym tylko sobie przypomnieć. Co takiego pamiętam, co robię w ostatnim tygodniu. W ostatnim tygodniu, jak była ta cała dzielnica, to robię właśnie. Zajmowała się tutaj produkcją drewna. No i jeszcze tym rezerwatem. Jak na razie, jeśli chodzi o ten rezerwat, to dużego ruchu tutaj nie ma. Nie wiem, czy tutaj faktycznie chcą chodzić turyści. Jakieś tutaj niewielkie ruchy są. Może tutaj w przyszłości się to zmieni. I nie wiem, czy tutaj powinien trochę więcej postawić kamieni. Może to bardziej było atrakcyjnie. A jeśli chodzi o tutaj moją produkcję drewna, no teraz to bardzo dużo wytwarzamy, jak na razie jestem na minusie, ale później pewnie znowu będą tutaj jakieś znowu raczej na plusie, więc tak. Co takiego chciałbym dzisiaj odcinku? Właśnie. Dzisiaj w odcinku myślę sobie, że chciałbym zrobić właśnie kolejna będzie większa dzielnica mieszkalna. I wiem, że że ona będzie właśnie w tej okolicy. Już mam pomysł w ogóle jaki będzie to styl zabudowy. Jeśli chodzi teraz to jeśli chodzi o właśnie o kwestię tej nieobecności u mnie, to powiem tak, przez ostatni tydzień to po pierwsze skupiałem się na skończeniu pracy licencjackiej, a po drugie, co też jest bardzo ważne, miałem zajęcie terenowe za granicą i pojechałem do Kopenhagi, do stolicy Danii. Jeśli chodzi o widoki, pod względem jeśli chodzi o miasta, to naprawdę Kopenhaga i w ogóle sama Skandynawia to jest chyba jedno z najlepszych, nie tyle co miejsc do życia, ale jedno z najlepszych w ogóle miejsc, jakie kiedykolwiek zaprojektowano. To ja mogę powiedzieć. I jeszcze tutaj szybko, że zajmę się tutaj specjalizacją. Tutaj jeśli chodzi o specjalizację, no to tutaj chyba będzie blisko siebie. Tutaj też będą wszystko blisko siebie, a domy też będą tutaj blisko siebie. Bo powiem teraz coś takiego. Jeśli chodzi w ogóle o Danię, o Kopenhagę, to powiem tak. Miasto to naprawdę żadne polskie miasto w ogóle temu się nie dorównuje. To jest dosłownie inny poziom wszystkiego. Powiem tak, mimo że na przykład w Kopenhadze przykładowo moja grupa przechodziła przez jedną dzielnicę, która naprawdę, gdzie były tylko wyłącznie jakieś tam, gdzie powiem tak, dobra, i ta okolica składała się tylko wyłącznie z takiej wysokiej zabudowy. Budynki miały tak co najwyżej tak z 11 pięter i mimo, że to były duże budynki miały takiej dużej skali, to w ogóle to względu na wybudowany układ nie trzeba było się tym martwić, że to są takie wysokie budynki. Po prostu. Tak właśnie takie rzeczy właśnie wyglądały w tej Kopenhadze. Inna kwestia była taka, że my na przykład przychodziliśmy, jak wjechaliśmy w ogóle do Kopenhagi, to pierwszą rzecz jaką mieliśmy to po prostu to zrobiliśmy sobie takie śniadanie w takiej w miarę jeszcze otwartej restauracji. Po takim śniadaniu po pewnym czasie skupiliśmy się na, niech sobie przypomnę, po śniadaniu to poszliśmy jeszcze do hotelu, a dokładnie do hostelu, bo dokładnie to był dokładnie hostel. W tym hostelu to po prostu nasza grupa miała cały wspólny pokój, gdzie nasza grupa składała się z 5 osób, plus do tego jeszcze dochodził opiekun i wszyscy w ogóle spaliśmy w ogóle tam w łóżkach. A najlepsze było to, żeby dostać się w ogóle do Kopenhagi, to my w ogóle jechaliśmy promem. Powiem tak, u nas ten cały wyjazd zaczynał się dosłownie w
czwartek o godzinie 20, gdzie się stanęliśmy wszyscy na dworcu. Z dworca pojechaliśmy pociągiem do Świnoujścia. I w momencie, gdy my już dojechaliśmy do tego Świnoujścia, to po tym Świnoujściu, naszym kolejnym takim, powiem tak, po tym Świnoujściu, jak już byliśmy w porcie, no to my poszliśmy na przystani promowej i prom dosłownie odjeżdżał i to było, jak dobrze pamiętam, prom chyba z Kania. Ten prom odjeżdżał o godzinie tak po 23, więc mniej więcej po przejechaniu tam po 23 już w ogóle koło północy, już nawet nie byliśmy już chyba wyjechaliśmy tak z portu. No, ja na przykład tam z grupą oglądałem, jak w ogóle cały ten wyjeżdża ten cały port, a raczej ten cały prom wyjeżdża. Fajny to był właśnie widok, zobaczyć jak odjeżdża ten cały prom. No i dalszą taką kwestią, jaką i powiem tak, na promie to tylko robiłem tak. Na promie to najpierw się napiłem. Nawet u mnie w kolejce byli zaskoczeni, że nawet wypiłem alkohol. No, tak głównie to brałem to jakieś tam, nie wiem, piwo takie bardziej smakowe. I prawie mi się chciało, i prawie bym zwymiotował. Bo trochę łapczywie tam jem. I jeszcze za szybko też popiłem to napojem wodą tak niby zmineralizowaną, tak zgazowaną. I powiem tak, my na przykład staliśmy tam po kabinie. I po spędzeniu tej nocy w ogóle w kabinie było później tak, o godzinie tam około 5 była jakby pobudka. I po takiej pobudce z rana nastąpiła później tam dobra, i po takiej pobudce z rana później nastąpiło, niech sobie przypomnę, już pamiętam, po takiej pobudce z rana później nastąpiła, później tak około godziny 6 już byliśmy w ogóle no właśnie, byliśmy w Istardzie, gdzie tam w ogóle pociągiem jechaliśmy do Malmo. I z Malmo jechaliśmy w ogóle do dojechaliśmy do Kopenhagi. W Kopenhadze po prostu powiem tak, na samym początku jednej z tam w centrum tej starówki, w centrum miasta zamówiliśmy sobie śniadanie. Ja dosłownie dostałem tam omlet. I na przykład jedna z koleżanek to zamówiła sobie między innymi omlet na przykład z awokado. I powiedziała, że jest bardzo dobry. Dobrze. Następnie powiem tak, pierwszego takiego dnia, to oprócz tego, że już się zarezerwowaliśmy w hotelu, to jeszcze sobie pochodziliśmy sobie jeszcze po centrum Kopenhagi. Zwiedzaliśmy tam w szczególności jedną z tam wież, gdzie porobiliśmy sobie zdjęcia. No i tak wyglądał, i to ja pamiętam, jeśli chodzi o pierwszy taki dzień. Drugiego dnia z kolei sytuacja była troszkę inna. I drugiego dnia powiem tak, my bardziej to korzystaliśmy z komunikacji miejskiej. Najpierw pojechaliśmy do jednego ze cmentarzy, do głównego cmentarza w ogóle w mieście, bo koleżanka właśnie miała o tym robiła w ogóle od cmentarza robiła koleżanka pracę. No i w ramach tego przez 2 godziny właśnie zwiedzaliśmy kopenhadzki cmentarz. No i tak, widzieliśmy, jak w nim przeprowadzona jest rewitalizacja. I oprócz tej rewitalizacji, a raczej nie, ona mówiła o rewitalizacji, a oprócz tej właśnie rewitalizacji na obszarze dworca, to jeszcze na dodatek ona jeszcze wspomniała o... Ja sobie jeszcze zobaczę, tutaj mam jakieś ciekawsze dworce. Nie chodziło mi o ciekawsze dworce. Bo powiem tak, koleżanka wspomniała na samym początku o tej, trochę było o rewitalizacji, w ogóle o tym była informacja, że władze tam w mieście zamierzają tam rewitalizować cmentarze.
jak o tym się dowiedzieliśmy, no to raczej to oglądaliśmy najpierw cmentarze. Na początku oglądaliśmy w ogóle fragment żydowskich cmentarzy. Po żydowskich cmentarzach później zaczęliśmy oglądać bardziej taki katolicki, gdzie ponoć mówiono, że to jakieś włoski, że tam było strasznie dużo niby Włochów pochowanych. A oprócz jeszcze tych włoskiego, powiem tak, oprócz jeszcze tam włoskiego cmentarza, to jeszcze na dodatek oglądaliśmy na przykład właśnie, po pewnym czasie zaczęliśmy oglądać, czy wiedzieliśmy, że będą jakieś jeszcze muzułmańskie cmentarze. Chcieliśmy też zobaczyć na przykład w ogóle miejsca, gdzie są pochowani muzułmanie. Na szczęście kilku muzułmanów było pochowanych, choć najwięcej w ogóle było pochowanych właśnie z okresu takiej pandemii. Też znaleźliśmy cmentarze w ogóle takie prawosławne i to rozpoznaliśmy po tym, że były napisane w cyrylicy. Może tam byli jacyś pochowani Rosjanie albo Serbowie. Tego w ogóle jest, przy tym trzeba się trochę zgadywać. Dobra. Oprócz jeszcze tego cmentarza, to chwila. Bo powiem tak, po tak zwiedzeniu po 2 godzinach cmentarzy, kolejną rzeczą, którą się skupiliśmy, to w ogóle jeszcze było, to chcieliśmy tam zwiedzić tak. Po pierwsze jedno takie osiedle mieszkalne na południowej części Danii. Ale nie w Danii, w Kopenhagi, w południowej części Kopenhagi. Między innymi jeszcze dodatkowo w ogóle i do tego właśnie skorzystaliśmy najpierw z autobusów. Fajnie było skorzystać się z komunikacji miejskiej i zobaczyć, jak w ogóle działają autobusy. Byliśmy w ogóle zaskoczeni tym, że autobusy zamiast zamiast zatrzymywać się chyba tam na przystanku, to autobusy tam omijały. W momencie gdy autobus był, jak sobie przypomnę, właśnie, w momencie gdy autobus był przepełniony. No i trochę nas to zaskoczyło, powiem tak. Pierwszy raz w życiu nawet nie wiedziałem, że autobus może ominąć stację. Dobra. Potem potem jak odwiedziliśmy tam właśnie tą stację w Chwila. Dobra. Co ja takiego dobra. Nie więcej potem, to wszyscy później jeszcze odwiedziliśmy właśnie. Nie muzeum. Bo potem jak my to przeszliśmy, no to pojechaliśmy na podjęłą część w ogóle miasta, gdzie oglądaliśmy w ogóle tam wieżowiec o nazwie chyba nazywany tak 8. Obejrzeliśmy okolice i trudno było uwierzyć, że cała ta okolica, że po pierwsze było bardzo blisko terenów zielonych, że jak można było inaczej, że też jak można było tak zaprojektować miasto, bo o tym w ogóle nigdy w życiu na przykład nie wiedzieliśmy, że można tak blisko nawet wody, że praktycznie przy samej wodzie. I dobrze. No i po tej samej wodzie kolejnego dnia to... Dobra, i powiem, już skończę to, co powiedziałem tak. Następnego dnia po tej całej okolicy, gdzie była ta cała woda, no to tak, pochodziliśmy koło tego 8 i widzieliśmy później tak zwane parki jeszcze kieszonkowe, czyli takie miniaturowe parki. Oglądając w ogóle też Kopenhagę, widzieliśmy, jak w ogóle miasto naprawdę żyje, gdzie dość często w ogóle mieszkańcy spacerowali, co w ogóle jest w ogóle trochę rzadkością. Niech sobie... co jest w ogóle na przykład, co było trochę zaskoczeniem dla pani doktor, kiedy ona zwiedzała w ogóle okolice Hamburga, że tam w ogóle obszary były takie strasznie puste. Więc to było niezłe zaskoczenie. No i potem na przykład jak zwiedziliśmy właśnie wspomnianą powiem tak, południowej jeszcze okolicy, to jeszcze dodatkowo ja musiałem przedstawić tam jedną pracę, bo ja w ogóle przedstawiałem parkingowiec, czyli taki 11-piętrowy budynek, gdzie w ogóle, gdzie głównie dominował parkingi oraz mieszkania.
I jeśli chodzi w ogóle właśnie o Kopenhagę, to też po jakimś czasie, no i powiem tak, w tej części to bardzo mocno było widoczne, że obie te budynki miały bardzo zabierające wdech piersiach w ogóle wysokość, raczej kształty, bo były bardzo fajnie zaprojektowane. To jeszcze na dodatek, te same budynki były również bardzo duże, były w miarę bardzo wysokie, bo to było ponad chyba 5 pięter, może nawet 10 i trudno było wierzyć, że to cały czas była taka duża skala. Nawet jak było w miarę okolica zamknięta, to w ogóle przestrzeń była w miarę duża i oprócz takiej w miarę dużej przestrzeni to jeszcze można było fajnie jeszcze odpocząć, to jeszcze mieszkańcy... nie. A właśnie, było dużo też tam placów zabaw, nawet widzieliśmy tylko, że w ogóle okolice w ogóle jeśli chodzi o samochody nie było w ogóle żadnych tak zaparkowanych na przykład samochodów przy ulicy. Zamiast tego wszystkie samochody najwyraźniej były chyba w parkingowcach, które też które właśnie sprawdzaliśmy. I można powiedzieć, że takie parkingowce są bardzo przydatne, w szczególności na przykład byłoby bardzo przydatne dla bardzo wielu miast. W szczególności nawet nie w Europie, ale w Polsce tym bardziej. W szczególności, że taka powiedzmy Łódź, Poznań, Warszawa czy nawet Szczecin, gdzie tamtejsze okolice naprawdę są bardzo mocno zakorkowane. A, gdzie ja tutaj zostawiam? Bo o co mi dokładnie chodziło? Chodziło mi dosłownie o to, że jak są przykładowo takie okolice takiego przykładowo Szczecina, czy na przykład Warszawy, czy Poznania, tam w ogóle w okolicy był postawiony taki parkingowiec, gdzie mieszkańcy w ogóle parkowali sobie samochody. A dzięki temu, że jeszcze była dobrze zasunięta cała fasada jakimiś przykładowo jakimiś ozdobami, to nie wrzucały się tak bardzo w okolicy. Bardzo mocno się nie rzucały, przez to właśnie okolica właśnie wydawała się bardzo ciekawa. No. I to ja na przykład mogę powiedzieć, jeśli chodzi właśnie o te... tak wyglądał na przykład właśnie jeden dzień. Bo jeszcze dodatkowo, później jeszcze dodatkowo zjechaliśmy tam... Bo tego jeszcze samego dnia jeszcze musieliśmy zobaczyć, że tam spalarni śmieci. I powiem tak, skorzystaliśmy do tego jeszcze tam z metra. Dodatkowo jeździliśmy jakieś tam osiedle, na przykład akademickie. Wszystkie okolice, wszystko w ogóle zadawało tam tak w piersiach. Jak już odwiedziliśmy te osiedle w ogóle jeszcze akademickie, to później jak doszliśmy do spalarni odpadów, to się okazało, że główna droga, którą mieliśmy dojść, ona była zakorkowana. Bo okazało się, że była jakaś chyba w Kopenhadze w tym okresie była impreza i z powodu tej imprezy praktycznie wszystkie drogi były zablokowane, główna ta droga była zablokowana. Po przejściu w ogóle okolicy po przejściu w ogóle okolicy, bo to też było bardzo ważne, że w końcu udało nam się później tak przejść okolicę. Jak doszliśmy do właśnie tego upragnionego celu, jakim była ta właśnie oczyszczalnia, a raczej spalarnia odpadów, gdzie na dachu znajdował się między innymi tam ciąg narciarski, bo tam był nawet właśnie, tam można nawet było jeździć nartami. To jak my w ogóle wjechaliśmy windą, to na samym początku odczuliśmy w ogóle straszliwy zapach siarki, gdzie ponoć w informacjach tego nie powinno w ogóle takiego zapachu być, a my w ogóle ten zapach siarki bardzo mocno odczuwaliśmy. A po pewnym czasie nagle jak chcieliśmy schodzić, to nagle pojawił się alarm mówiący o natychmiastowej ewakuacji. Zeszliśmy i zobaczyliśmy jak to są... I tam widzieliśmy jak jakieś samochody na przykład specjalnie przyjechały i chyba coś tam zabezpieczały. I tak trudno było powiedzieć, co dokładnie się tam wydarzyło w oczyszczalni, ale w tej spalarni. Tego w ogóle nic nie wiemy, co tam się dokładnie wydarzyło. No i po tej całej spalarni, kolejną rzeczą po tej spalarni
jaka się odbyła, no to powiem tak. Jeszcze przejdziemy na tak zwany obszar Chrystiani, czyli takiego obszaru, gdzie ponad takiej dzielnicy, gdzie zamieszkiwana była przez hipisów. Nie mogliśmy tam za bardzo zrobić zdjęć. Jaka była tam szkoda, ale widoki w ogóle były trochę... Ale trudno było wiedzieć, że mimo, że to cały czas jest obszar Kopenhagi, to wydawało się, że to właśnie weszliśmy w jakieś, nie wiem, w miejsce, które przypomina w ogóle w jakąś afrykańskie chyba slumsy. Bo tak w ogóle, bo to cała Chrystiana to była strasznie taka, wyglądała na strasznie taką biedną dzielnicę. No i po tej całej Chrystianii wróciliśmy. Ja na przykład zajmowałem się w tym samym czasie w ogóle, jak byliśmy w hotelu, to parę tych dni to spędziłem na robieniu tam poprawienie pracy licencjackiej, więc raczej u mnie dużo w ogóle tak po hotelu tak w trakcie wolnego czasu nie było, ale powiedzieliśmy o tak. Po następnego dnia cały dzień w ogóle zajmowaliśmy się jazdami na rowerze. Właśnie, rowery. Wypożyczyliśmy w ogóle rowery, gdzie naprawdę, ale w Kopenhadze po pierwsze, jak my jechaliśmy, to byliśmy dosłownie rowerowe korki. Nie to, że samochody stawały, tam dosłownie w korkach w ogóle na skrzyżowaniach stawały i to olbrzymie masy rowerów, że musieli w ogóle czekać, jak wszystkie te rowery przejadą. A po tych właśnie rowerowych korkach kolejne takie momenty właśnie po tych następną rzeczą po tych rowerowych korkach, niech sobie przypomnę, były... Nie. Jeszcze sobie... Muszę sobie jeszcze pomyśleć. No właśnie. Właśnie my mieliśmy problem w ogóle z wypożyczeniem rowerów. Jak koniec końców te rowery wypożyczyliśmy, no to jeździliśmy sobie tak po mieście. Oglądaliśmy w szczególności okolice tak bardziej to nad całym morzem. Zwiedziliśmy tam cytadelę, i to było dokładnie w Dniu Dziecka. I jak zwiedziliśmy tą cytadelę, to okazało się, że na samym początku były jakieś chyba, nie wiem, obchody tego dnia i dosłownie były jakieś wystawy. Ale widzicie, jak chyba grupa dosłownie dzieci najpierw w ogóle chyba tam w ogóle obrała tam ważne uniformy, zaczęła chyba jakoś tam śpiewać orkiestrę, zaczęli coś tam grać i okazało się, że jedną rzeczy, które oni grali, to dosłownie oni grali Thriller Michaela Jacksona, dosłownie. I to bardzo łatwo rozpoznałem, że to było dosłownie, oni tam dosłownie muzykę Jacksona dosłownie grali muzykę Jacksona, po pewnym czasie przybyli Szkoci, no i Szkoci zaczęli grać na swoich w ogóle dudach. Bo też widzieliśmy tam jeszcze chyba będą się też Szkoci śpiewali, raczej grać. I po całym tym orkiestrze, jakie tam były, zeszliśmy się, no i później właśnie zwiedzaliśmy tak cały czas te wybrzeża, gdzie widzieliśmy jakieś nowe osiedla, które wtedy się budowały. I trudno było uwierzyć, że mimo, że to są dosłownie przy samej wodzie, w ogóle tam dosłownie budowane były same osiedla. Tam dosłownie budynki były bardzo wysokie i mimo, że skala mogłaby wydawać się na bardzo dużo, no to nie można było wewnątrz tego zobaczyć właśnie przez te bardzo dobrze zaprojektowane, w ogóle przez to, że były bardzo ciekawe zaprojektowane budynki. I to właśnie wspomina, właśnie tak właśnie wyglądała ta okolica Danii. Więc co było następnie? Otóż, następną rzeczą, która... Następna rzecz, która się pojawiła na przykład po tym, co wspomniałem właśnie w przypadku tej właśnie Kopenhagi. A raczej nie. Jechaliśmy na tych rowerach i po tych rowerach po całym tym dniu, jakim spędziliśmy, no to następnego dnia miał być niby wyjazd, ale kwestia była taka, że mieliśmy dosłownie strasznie późno, więc na samym początku najpierw po wypiciu w ogóle poszliśmy najpierw wypić kawę. Kawa dosłownie zaczęliśmy tam u jednego Włocha, który na szczęście w miarę tanio sprzedawał i co jeszcze ciekawe, jeszcze coś tam
chyba również mówił trochę po polsku, bo rozpoznawał polskich w ogóle klientów, więc byliśmy trochę zaskoczeni, więc byliśmy z tego zadowoleni, że właśnie był jeszcze Włoch i oprócz tego jeszcze Włocha. Powiem tak, pozwiedzamy tam trochę, poszliśmy na dworzec, no i pojechaliśmy do sąsiedniego Malmo. Zwiedziliśmy w ogóle Malmo, zajęliśmy tam dosłownie kebaby w Malmo i później pociągiem pojechaliśmy do Istaldu. Zwiedziliśmy trochę Starówkę i z tego z Istaldu właśnie, gdzie właśnie był ten prom, pojechaliśmy promem. Wieczorem dosłownie trochę się powiem tak, w Istaldzie to przykładowo trochę się bawiliśmy, ja tam nawet śpiewałem Bałkanicę, bo wszyscy chcieli bo wszyscy tak usłyszeli kiedyś, że bo część osób pamiętały, bo część kolegów dowiedziała się, że ja kiedyś zaśpiewałem Bałkanicę na występie, więc prosili, żebym zaśpiewał, no i zaśpiewałem i byli w ogóle bardzo mocno zadowoleni, wszyscy się w ogóle bardzo dobrze się bawili. Po tym jeszcze jak się bardzo dobrze się, właśnie, jak byliśmy już właśnie w Istaldzie, to tak, ale nie w Istaldzie, chodziło mi dokładnie jak już weszliśmy do tego promu, to we wspomniano właśnie promie. Raz, że skorzystałem trochę z internetu, to też byłem bardzo dobrze zadowolony z chwilą. Bardzo dobrze byłem zadowolony z nie, właśnie, jeśli chodzi o prom, drugi prom jaki byliśmy to było w promie Polonia. Jeśli chodzi o prom Scania, to zdecydowanie Polonia wyglądała o wiele bardziej, była luksusowa. Mieliśmy tam kabiny i powiem tak, nocą to ja to było tak, trochę się napiłem, no i koledzy też chcieli skorzystać z kasyna. Po kasynie była taka fajna zabawa. Raczej jeszcze tam trochę starałem się mówić tam żarty. No i powiem tak, trochę tak późnym nocą to dosłownie wszyscy tak już poszliśmy spać. Kiedy się już obudziliśmy się tak wcześnie rano, no to chyba tak, my później czekaliśmy na dworzec. Po wejściu w ogóle czekaliśmy na pociąg i dopiero właśnie na stacji Szczecin dosłownie się rozeszliśmy. Wróciłem do domu i zacząłem się jeszcze zajmować się jeszcze tam pracą, dokończyć. A zaraz potem jeszcze przyszedł listonosz i mi dał jeszcze... niech to sobie przypomnę. Wzrost podatku PIT. No to niezłą miałem w ogóle przygodę. I tak właśnie prezentowała się ten cały mój wyjazd w ogóle do Kopenhagi. Jestem w ogóle z niego zadowolony i w ogóle i rzecz, która była najciekawsza z tego wszystkiego było to, że naprawdę, że pani doktor, która w ogóle z nami była która była właśnie opiekunem, to bardzo mocno mnie pochwaliła właśnie w szczególności mnie za to, że potem na pomoc, aby jechać do Kopenhagi. No i po czasie właśnie jakim spędziliśmy to po tej Kopenhadze, no to można powiedzieć, że naprawdę gdyby zaczęto by w Polsce projektować budynki tak jak właśnie w Kopenhadze, no to moim zdaniem na pewno... Dobrze, ceny pewnie nieruchomości pewnie byłyby troszkę drogie, ale miasto pewnie mogłoby przyciągać bardzo mocno ciekawie turystów, bo to jest właśnie bardzo pięknie by wyglądały. Dobrze, więc co takiego teraz chciałbym powiedzieć. Też dzisiaj dużo gadam, więc i powiem tak. Co takiego dzisiaj trochę więcej skupiłem się głównie na tej wyjeździe do Kopenhagi, opisałem to, a teraz szybko jeszcze zobaczę co sobie tutaj zrobiłem. Dobra, a więc co tak. Co tutaj zrobiłem w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku, jak tutaj widzicie, zacząłem sobie tutaj budować nową tam obszar dzielnicy. Postawiłem sobie dworzec, tutaj zrobiłem sobie jak na razie w miarę ciekawą taką zabudowę, w szczególności przylegającą. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Stałych widzów zachęcam do komentowania, a także zostawiania łapek w górę, a z kolei nowych widzów zachęcam do subskrybowania. A także wszystkich zachęcam do pozorenia Blinksa. A więc to wszystko z dzisiejszego odcinka, do zobaczenia w następnym.